Sympatyczny fioletowy smoczek Spyro należy do bogatego panteonu postaci zrodzonych na PlayStation. Choć później miał romans z innymi konsolami, niewątpliwie pierwsza trylogia najbardziej wbiła się w pamięć większości graczy. Sam miałem przyjemność grania tylko w część pierwszą, dawno temu, ale powiem szczerze, odbiłem się od niej okrutnie i później nie sprawdzałem już kolejnych części, tak więc nieobarczona bagażem nostalgii, całkowicie na chłodno, oto recenzja Spyro Reignited Trilogy. Wzorem Crasha Spyro doczekał się całkowitego remake'u. Nie należy do grona leniwych remasterów, w których podbija się jedynie rozdzielczość i dorzuca czasem lepsze tekstury. Spyro Reignited Trilogy został przygotowany całkowicie od nowa, jednak z poszanowaniem materiału źródłowego i za to należą się niewątpliwie oklaski. Nie jestem w stanie określić, czy Spyro był tak popularny jak Crash w owym czasie, jednak samo to, że zdecydowano się na ruch wydania odnowionej wersji jego przygód, pozwala przypuszczać, że miał całkiem wielu fanów. Fabuła pierwszej części jest prosta jak budowa cepa. Mamy złego orka, który rzuca czar na krainę smoków, zamieniając ich wszystkich w głazy. Tutaj śmieszna rzecz, wszystkie smoki w krainie są rodzaju męskiego. Zapamiętajcie to. Naszym celem, co za niespodzianka, jest uwolnić wszystkie smoki i pokonać złego gnorka. Pierwsza część przypomniała mi, dlaczego odbiłem się od niej prawie 18 lat temu. Gra jest prostą w założeniach platformówką, która w zasadzie już na starcie odkrywa wszystkie swoje karty. Grając w pierwszy poziom możesz być pewny, że gra już niczym cię nie zaskoczy. Smok jak to smok może ziać ogniem, którym częstuje napotkanych wrogów, może też biegać i uderzać z baranka w przeciwników odzianych w specjalne srebrne zbroje, które są odporne na działanie ognia, oraz może szybować na małych skrzydłach. I w zasadzie to wszystko. Kolejne poziomy, choć cieszą oko szatą graficzną, nie wprowadzają nic nowego, poza bonusowymi planszami, gdzie możemy na czas polatać Spyro i wykonać kilka zadań. Problem jaki miałem z częścią pierwszą to to, że bardzo szybko się nudzi i w zasadzie nie zaskakuje niczym nowym aż do zakończenia przygody. Co prawda autorzy wpledli kilka walk z bossami, ale są one tak banalne, że czułem lekkie zażenowanie podczas kolejnych pojedynków. Akcja gry dzieje się na kilku poziomach hubach, z których możemy przenieść się do kolejnych lokacji. Za każdym razem czeka nas średnio długi loading, co w dobie aktualnych tytułów i w zasadzie tego, jak ta gra wygląda i oferuje, trochę zadziwia. No ale każdy kolejny poziom stawia nam pewne zadania, w zasadzie prawie zawsze takie same, a więc zebranie wszystkich diamentów na planszy i czasami trzeba pokombinować, aby dostać się w niedostępne, wydawałoby się, miejsca. Możemy też spróbować złapać specjalnego czarnego duszka, czy nie wiem co to jest, który ma w swoim posiadaniu smocze jajo. Tutaj trzeba się wykazać umiejętnością szybkiego biegania i znajomości planszy. Ostatnim, nadrzędnym zadaniem jest uwolnienie smoków zamienionych w kamień, których jest w sumie aż 80. Jeśli chodzi o szatę graficzną, pod tym względem twórcy podeszli do sprawy lepiej niż dobrze. Fantastycznie wykonana trawa, którą Spyro może spopielić miejscowo, czy pastelowe kolory wyglądają świetnie. To samo dotyczy modeli przeciwników. Każdy jest absolutnie fantastycznie wykonany i zaanimowany. Autorzy mistrzowsko wykonali też modele kolejnych napotkanych smoków. Każdy jest inny i widać, że sporo pracy poszło w wymyślanie ich atrybutów i designu, pomimo że widzimy je zazwyczaj jedynie przez kilka sekund. Pierwsza część jest niezwykle prostą grą i niekoniecznie musi to być wadą. Jeśli pamiętasz Crasha i morderczą przeprawę przez kolejne mosty, tak tutaj nigdy czegoś takiego nie będzie. Spyro jest płynny i lekki w przechodzeniu, bez frustracji i zbędnych nerwów. Gra doskonale nadaje się dla młodszych graczy, którzy przy na przykład takim Crashu mogą sobie przegryźć z nerwów tętnicę. Jednak trzeba uczciwie przyznać, że gra dość szybko się nudzi i trochę odbiera ochotę do dalszego sprawdzania kolejnych części. I gdybyś dał sobie spokój po części pierwszej, popełniłbyś niewybaczalny błąd. Druga część, Spyro 2 Gateway to Glimmer, naprawia w zasadzie wszelkie problemy poprzedniczki. Wreszcie gra sprawia, że chcesz w nią grać, jest bardziej interesująca. Tym razem Spyro wezwany zostaje do innego wymiaru, aby uwolnić krainę od złego Ripto. Pojawiają się postacie poboczne, jakieś bardziej rozbudowane dialogi, widać, że autorzy bardziej przyłożyli się do nowej przygody. To co też się zmieniło to zróżnicowanie poziomów, czegoż tutaj nie ma. Smok uczy się nowych umiejętności, które umożliwiają mu dostanie się do wcześniej niedostępnych lokacji, np. wchodzenie po drabinach.
Każdy poziom kryje w sobie różne niespodzianki. Może to być gra w hokeja, lot smokiem nad lotowatą rzeką i pozbywanie się jakiegoś robactwa, jazda wagonikiem pociągu czy pomoc postaciom w potrzebie. W zasadzie non-stop jesteśmy raczeni czymś nowym, przez co gra o wiele bardziej wciąga i ciekawi, co będzie dalej. Jeśli chodzi o stronę graficzną, no to niewiele się tu zmieniło od części pierwszej. Lokacje są wykonane ładnie, postacie przeciwników i pomocników wyglądają przeuroczo. Ponownie mamy duże huby, z których teleportujemy się do kolejnych światów. Tutaj z kolei każdy świat ma swoich mieszkańców i swoje problemy. Także i tutaj kreatywność twórców mogła znaleźć upust, gdyż pomysły sypią się jak z rękawa. Gra też jest trudniejsza. Wiele zadań wymaga, aby przejść je bezbłędnie, np. jazda na wagoniku, a każda pomyłka powoduje, że zaczynamy od początku. Choć i tak poziom trudności jest tak wyważony, aby nie eksplodowała ci czacha. Jest wyzwanie, ale przyjemne i zdajesz sobie sprawę, że jest to możliwe do wykonania. Warto dodać, że Smoczek też w końcu nauczył się nurkować. Tylko przyklasnąć autorom, że udało się tak dobrze zbalansować i zróżnicować rozgrywkę. Również walki z bossami uzyskały więcej głębi, są trudniejsze, wymagają odgadnięcia sposobu na pokonanie i przede wszystkim dają wrażenie, że są to bossowie, a nie zwykli przeciwnicy, których trzeba tym razem trzykrotnie przypiec ogniem. Druga część naprawia błędy części poprzedniej. Gra jest ciekawsza, trudniejsza i przede wszystkim nie nudzi po kilku poziomach. Wciąż warto polecić grę młodszym graczom, którzy obok przeuroczej grafiki znajdą też ciekawe wyzwania i interesującą fabułę. W trzeciej części Spyro, Year of the Dragon, ponownie zawisły czarne chmury nad krainą smoków. Ktoś haniebnie się nie bał i zakosił wszystkie jaja smoków. Pamiętacie o męskich mieszkańcach Smoczej Krainy? No to ciekawe skąd te jaja. Spyro ponownie rusza na pomoc i postanawia odzyskać jaja, z których wykluwają się małe smoczki. I tym razem zdarzają się też i samice. Dziwne. Jeśli chodzi o trzecią część, to jest to trochę połączenie części poprzednich. Zamiast smoków w kamieniu mamy jaja, a poza tym tona pomysłów, jak umilić czas graczowi. Niestety widać, że tutaj często pojawił się recykling pomysłów z poprzedniej części, np. zbieranie kości. Jednak wciąż gra jest na tyle zróżnicowana, że wciąż ciekawi, co będzie dalej i co nowego twórcy wymyślą, a trzeba przyznać, że ponownie potrafią zaskoczyć. Aby trochę zróżnicować przygodę, twórcy zamieścili nowych bohaterów, którymi będziemy mieli szansę pokierować. Może to być kangurzyca Sheila, która potrafi wysoko skakać i dostać się na niedostępne platformy, pingwin Beard, wyposażony w 2 wyrzutnie samonaprowadzających rakiet, który dodatkowo umie latać. Dalej jest jeszcze 2 bohaterów, jak i kilka znajomych twarzy z poprzednich części, którymi dane nam będzie pokierować. Już na samym początku części trzeciej można pojeździć na deskorolce w specjalnym skateparku, czy pokierować łódką na niewielkim jeziorze, strzelając do wrogiej łodzi podwodnej. Te minigry fajnie zmieniają mechanikę i jeszcze bardziej różnicują możliwości. Cała pozostała część gry pozostała bez zmian. Spyro posiada te same możliwości, również graficznie jest to spójne z poprzednimi odsłonami. Problem, jaki miałem z trylogią Spyro, to to, że w zasadzie są one takie same. Cykl wydawniczy w oryginalnym Spyro pozwolił podciągnąć grafikę przy każdej kolejnej części. Tutaj, uruchamiając jakąkolwiek część, każda wygląda niemal identycznie. Jasne, że tego zrobić się nie dało inaczej, jednak to jest problem każdej remakeowanej składanki. Podobne odczucia miałem zresztą w Crashu. Niemniej za cenę jednej gry dostajemy 3 świetne gry, przy których miło można spędzić kilka godzin. A jeśli w Twoim domu są młodsze dzieci, to bez wątpienia będą oczarowane trylogią Spyro. Kolorowa, sympatyczna grafika, prześmieszne animacje i bezstresowe wyzwania to niewątpliwe atuty. Jednak nawet ja, prawie 40-letni koń, bawiłem się świetnie, choć na mój gust gry są trochę za proste, ale i tak cieszyłem japę z skończenia kolejnych poziomów na 100%, podziwiając kreatywność Insomniac przy tworzeniu kolejnych światów i ich mieszkańców. Mnie najbardziej przypadła do gustu część druga, która wprowadzała najwięcej zmian i zróżnicowania, ale zapewne każdy z Was ma swoją ulubioną część. Niemniej, trylogia Spyro to kawał fajnej gierki dla niewymagającego gracza, choć nawet hardkorowcy powinni się w niej odnaleźć. Oby więcej takich remake'ów nam przybywało, czego sobie i Wam życzę.